Witam wszystkich na moim kanale. Tak jak widzicie, nowy członek mojej rowerowej rodziny. Co to ja znowu wymyśliłem? Co to się stało? Kolejny rower. Przecież jeszcze na tym nie przejechałem 500, a już kolejny. Otóż nie jest to rower mój, ani dla mnie. Po 2 sezonach udało mi się namówić moją małżonkę na to całe gravelowanie. No i jest, oto i on, Canyon Grease 6 by. Tak się on prezentuje w całości. Jest już troszeczkę uzbrojony w taki mini bikepacking. Torby od Apidury, z przodu restrap, tak zwany kanisterek, ale zaraz o tym opowiem. Może jeszcze pokażę, jak on wygląda na tle mojego roweru. No proporcje są tutaj trochę inne, bo jest inna geometria. Żona jest rzecz jasna niższa ode mnie. I co, może przejdę powoli i płynnie do omówienia poszczególnych elementów. Rama oczywiście jest to rama aluminiowa. Jak na pierwszy rower gravelowy to wydaje mi się, że spoko. Wykończenia jak widać prawie jak w karbonie. Ładnie jest to tu wszystko zeszlifowanie. Tych spawów nie ma, one oczywiście są tutaj gdzieś na dole, ale tu u góry wygląda to całkiem solidnie. Bardzo mi się to podoba. Tak jak wspomniałem, rower jest aluminiowy. Widelec oraz sztyca są karbonowe. Może zacznijmy od siodełka. Jest to Selle Italia model X, czyli podstawowy, jaki tam Canyon dodaje do tych rowerów. Tak ono się tutaj prezentuje. Kolejna sprawa, jest to sztyca. Sztyca, tak jak wspomniałem, jest od Canyona, jest karbonowa. Jest to SP0057 VCLS. Kaseta jest to SRAM Explorer 1144, 12-rzędowa. Łańcuch SRAM Apex. Korba również SRAM Apex. Jeden blat, 40 zębów. Pedały, są to pedały od Shimano, PDE H500 SPD. Z tej strony platforma z takimi pinami, tutaj kolcami. Tu już na wpinkę. Pod bloki, pod buty. Buty już są zakupione, ale jeszcze żona niepewnie się czuje, bo ona to tylko tam na MTB jeździła i wiecie jak to jest. Może przejdźmy teraz do przodu tutaj. Oczywiście jest uchwyt, jest Garmin 830, którego znacie już z mojego kanału. Oczywiście no przydał się, jakby to powiedzieć. Kierownica od Canyona, jest to model HB0064 Ergo. Klamko, manetka, tutaj jak widać. Owijka standardowa, ale ona jest akurat fajna, ja lubię tą owijkę. U mnie w rowerze też jest ta owijka zamocowana, także jest spoko. Hamulce tutaj oczywiście hydrauliczne, też SRAM Apex. Przejdziemy teraz może do kół. Koła są oczywiście od DT Swiss. Już mówię jaki to jest model. Jest to DT Swiss Gravel LN. Jedyne co na tą chwilę się dowiedziałem o tych kołach, że są aluminiowe i są na stożku 25 mm, czyli jest to ich wysokość tutaj. Jeśli chodzi tutaj o opony, są to Schwalbe G1 Bite Performance, są to 45. Tutaj pokażę jak wygląda bieżnik. Coś takiego, może bardziej będzie wygodnie mi go pokazać z tyłu. Jakby to kogoś ciekawiło. Co jeszcze tutaj mógłbym powiedzieć, a czego nie powiedziałem, o czym zapomniałem. Aha, może prześwity jeszcze pokażę. I już tutaj mówię, prześwit na oponę z przodu to jest 54 mm, a jeśli chodzi o tył to jest 50 mm.
Tak to wygląda. Więc śmiało tu jeszcze wejdą większe opony. Jeszcze może tutaj. No i co tutaj jeszcze mógłbym powiedzieć? No koszyki są Topika, bidony są od Camelbacka, lustereczko Cat Eye standardowo, dzwonek od Noga, może drętne, zawsze lubię to robić. Fajny, głośny, z pogłosem. Wiele komentarzy czytałem, że właśnie jest cichy. Ja uważam, że jest spoko. Rower jest w kolorze, i teraz uwaga, sęcza, cokolwiek to znaczy, a znaczy to nic innego jak rodzaj japońskiej zielonej herbaty. Tak sobie producent wymyślił, więc tak opisał i tak jest. Ja to przekazuję. Oczywiście, jeśli chodzi tutaj jeszcze o takie techniczne sprawy, no to koła przyszły z dętkami. No wiadomo, to pierwsze co to ja robię, to od razu wywalam te dętki. Wagę, którą Wam zaraz podam, jest to waga roweru nieuzbrojonego, takiego jak wyjąłem z kartonu, ale mówię, wywaliłem dętki, jest już zalany mlekiem, wentyle już są takie, o, można powiedzieć pod kolor tej całej herbaty japońskiej. Waga tego roweru u mnie wyszła 9900. No i na pewno to, co Was by najbardziej interesowało, to cena tego roweru. No cena tego roweru to jest 7999 zł, co nam daje 1699 euro. Na temat tych toreb tutaj na razie nie będę się wypowiadał, bo jest już w przygotowaniu wideo na ich temat, także zapraszam wkrótce. Tutaj jeszcze może pokażę te uchwyty montażowe, które są na tak zwany bikepacking. Mamy jeszcze tutaj pod ramą, mamy tutaj, mamy u góry mocowanie, gdzie już jest torba założona. Tutaj są też miejsca na mocowanie błotnika. Także spoko, uważam, jak na pierwszy rower gravelowy jest całkiem ok. I w zasadzie ode mnie tyle. Czekajcie na kolejne filmy, jeździcie bezpiecznie i trzymajcie się. Do następnego, cześć.